Dzień dobry, witam na kanale CryptoNol, witam cały mój Crypto Gang, Crypto NOL Gang. Witam was serdecznie, moi mili, witam was w nowym filmie. Odszedł od nas Pono, wychowałem się na jego muzyce, wychowałem się na całym Zip składzie. Pewnie jak nie jeden chłopak w Polsce i za granicą. Także co mogę powiedzieć w tej chwili? Bardzo wielka szkoda, bardzo wielka przykrość. Znała go cała Polska. Spoczywaj w pokoju, Pono. Kontynuowana nawika szczera, TPWC, skład Zipera. Teraz solo dla tych, co na poważnie to biorą. Szukając stronią od błędów, by uniknąć przykrych momentów. Bez komplementów, bez farmazonu. Słuchaj, to jest rozum, to bo warto. Powiedziane twardo, by dotarło do szerszego grona. Słuchaj Kora, posłuchaj Pona, każdego tego słowa, bo to jest nieśmiertelna nawika zipskładowa. To co po mnie zostanie, to te słowa. Nieśmiertelna nawika zipskładowa. Cały czas od nowa, niejedno pokolenie wychowa. Zobaczysz, bo to dla nas coś znaczy, bo to dla nas coś znaczy. Witam was po tym krótkim ogłoszeniu wszystkich. Teraz właśnie w tej chwili powiem, co będziemy omawiać, co będzie tematem dzisiejszej naszej rozmowy, dzisiejszej kryptobajery. A więc Wenezuela, kraj, który od lat balansuje na granicy ekonomicznej zapaści, właśnie ogłosiła ruch, który może zmienić ich pozycję w hierarchii światowej finansjery. Ogłosili oni to, na co nie odważył się żaden inny kraj. Banki zaczynają obsługiwać bitcoina i stablecoiny. Dla milionów kryptowaluty od jakiegoś czasu nie są wyborem, lecz niemal koniecznością. Po latach dewaloryzacji boliwara, stablecoiny, głównie Tether, stały się codzienną walutą służącą do zakupów, przelewów czy normalnych rozliczeń. Teraz rząd postanowił się za to zabrać, wprowadzając regulacje i zalegalizować to wszystko. Także to, na co nie odważył się na razie żaden inny kraj, na to odważyła się Wenezuela. Oczywiście wszyscy obserwujemy to, wszyscy na to patrzymy. Zobaczymy, co tam się stanie, czy kraj się rozwinie, czy napłynie nowy kapitał. Wszystko teraz jest możliwe. Następnie, tutaj jest opisane prawdopodobna przyczyna śmierci Pono, ujawniono, co mogło doprowadzić do tragedii. Czytamy to z onet.pl. Śmierć Rafała Pono wstrząsnęła środowiskiem hip-hopowym. Raper znany z Zip składu i zespołu Zipera zmarł 6 listopada w wieku 49 lat. Teraz ujawniono prawdopodobną przyczynę jego śmierci. Według doniesień mediów artysta miał dostać zawału serca. Jeszcze raz spoczywaj w pokoju, Pono. Jeden z widzów, przechodząc do następnego tematu, jeden z widzów ostatnio napisał do mnie w komentarzu, żebym może troszeczkę więcej powiedział o koronie norweskiej, może nie wiem czy więcej, czy częściej. Także spełniam jego życzenie i przechodzimy do artykułu z mojej norwegii.pl o nowej decyzji Norges Banku. Może wpłynąć ona także na kurs korony norweskiej. A mianowicie, po 4 miesiącach codziennego skupu korony norweskiej, Norges Bank ogłosił zmianę strategii. Od listopada 2025 roku Bank Centralny rozpocznie sprzedaż korony na rynku walutowym. Instytucja przejdzie z pozycji nabywcy na pozycję sprzedającego. Nowa decyzja może wpłynąć na kurs wymiany i zwiększyć presję na osłabienie norweskiej waluty. Dlaczego Norges Bank zmienia kurs? Powodem decyzji są zmiany w dwóch głównych obszarach transakcji walutowych banku. Po pierwsze, Norges Bank będzie skupował waluty za 150 milionów koron dziennie w ramach transferów od funduszu naftowego, a te pieniądze z funduszu naftowego mają na celu lokowanie dochodów z ropy naftowej za granicą, co wymaga sprzedaży korony norweskiej. Bank planuje skup koron za 126 milionów dziennie, aby zapewnić środki na wypłaty dywidend państwu. To z kolei oznacza sprzedaż walut obcych, a więc element wspierający koronę.
Jaki to będzie miało wpływ na gospodarkę? Zwiększona podaż korony na rynku może wywołać presję spadkową na jej kurs. Zmiana strategii neutralizuje wcześniejsze działania wzmacniające walutę. Skala sprzedaży 24 miliony NOK dziennie. Nie jest duża w porównaniu z całkowitym obrotem tej waluty. Słabsza korona. Jakie konsekwencje dla mieszkańców Norwegii? Słabsza korona ma bezpośredni wpływ na codzienne życie Norwegów. Importowane towary takie jak elektronika, samochody czy produkty spożywcze stają się droższe. Podobno ponad 75% produktów spożywczych jest sprowadzane z zagranicy. Jednocześnie eksport norweskich towarów, w tym ryb i produktów przemysłowych, może zyskać na konkurencyjności za granicą. Plus do tego bardzo widoczne w tym roku ożywiła się bardzo turystyka, ponieważ korona jest bardzo tania i bardzo dużo ludzi po prostu stać przyjechać do Norwegii i kilka dni sobie posiedzieć, zrobić sobie wakacje, spędzić sobie bardzo fajnie czas w górach nad norweskimi fiordami. Także z jednej strony ma to swoje plusy, ale dla tych, co codziennie tutaj żyją i pracują i wyjeżdżają na wakacje za granicę, poza Norwegię, którzy wracają do domu, do Polski, którzy wracają do rodziny, którzy żyją na dwa domy, będzie to miało prawdopodobnie opłakane konsekwencje, co będzie wiązało się z tym, że jeszcze więcej Polaków wróci po prostu do swojej ojczyzny. Na dzień dzisiejszy korona norweska w przeliczeniu na 1 zł daje nam, jedna korona norweska daje nam 0,36 zł. W ciągu ostatniego tygodnia widzimy tutaj na wykresie, że cena mniej więcej wahała się między 0,36 i 5 do 0,36,1. Nieduże wahanie, ale jednak cały czas konsekwentnie w dół. No taka to już jest ta nasza korona. Ogólnie patrząc na długoterminowy, na powiedzmy na miesięczny wykres, znajduje się w tych dolnych granicach ta korona. Patrząc na 6-miesięczny wykres, znajduje się mniej więcej dokładnie po środku, ponieważ cena wahała się pomiędzy w szczycie 37 groszy, w dołku około 34 groszy za jedną koronę. Także warto obserwować, jeżeli ktoś po prostu bawi się w pary handlowe. Warto obserwować. Możecie napisać oczywiście w komentarzu, na czym Wam zależy, żebym powiedział. Może znajdę dla Was jakieś ciekawe info, ponieważ jestem tutaj na miejscu, także też od czasu do czasu interesuję się tym, co piszą tutaj w norweskich gazetach lub po prostu w jakichś polskich odpowiednikach norweskich gazet lub na polskich portalach w Norwegii. Także tyle. Mamy przerobione koronę norweską. Powiedziałem też o Wenezueli. I teraz przechodzimy do bardzo oglądalnego info na YouTubie. Otóż to info pojawiło się oczywiście w filmie Stasiaka, ale beincrypto.com napisało o tym artykuł, że polski influencer planuje kupić bitcoina poniżej $100,000. Krypto Stasiak, polski analityk kryptowalut, planuje zakupić bitcoina w strefie poniżej 100,000. W najnowszej analizie omawia techniczne poziomy wsparcia i scenariusze dla rynku. Podkreśla znaczenie cierpliwości zarządzania rynkiem i odpowiedniego przygotowania na potencjalny flash crash. Co tutaj pisze Stasiak? Że ogólnie jest to najgorszy październik Bitcoina od 7 lat. Są też omawiane w tym jego filmie, są też omawiane oraz w tym artykule, są też omawiane kluczowe poziomy techniczne dla Bitcoina i
W nagraniu Kryptostasiak przyznał, że ma ustawione konkretne zlecenia w strefie zakupowej. Zlecenie mam ustawione w okolicach 99 500 dolarów i w okolicach 98 500 dolarów na ewentualne ruchy z maksymalnym wyciągnięciem płynności do 97 tysięcy, czyli jakby 3 entry zrobione w całej tej strefie. 3 entry stricte na spocie. O tym nas powiadomił Stasiak. Pamiętamy jeszcze niedawno, przecież to było w tym roku. Kryptostasiak sprzedał, skasztował się na 5 milionów złotych. Było to takie dosyć, odbiło się dosyć dużym echem na YouTubie i pewnie też na innych platformach o tym, że Kryptostasiak w jeden dzień zarobił 5 baniek. Oczywiście nie był to jeden dzień, patrząc na to, w jeden dzień odbyło się to kliknięcie oczywiście, ale bitcoiny, które były przez niego skupywane na niższych poziomach, tam chyba około 70 tysięcy, jeżeli dobrze pamiętam, była to konsekwentne skupywanie, dokupywanie na dołkach i trzymanie. I teraz dla tych wszystkich, którzy mieszkają tutaj w Norwegii oraz dla wszystkich, którzy oglądają mnie z Polski, wiem, że oglądacie też mnie z Anglii, czy tam z Niemiec, z Holandii. Co chciałem wam powiedzieć? Zadzwonił do mnie ostatnio bardzo dobry kolega. Właśnie w czasie tego, jak Bitcoin spadał do 100, tam było 90 chyba 9800 albo 98 zaraz do tego przejdziemy. I co wtedy się stało? Zadzwonił do mnie kolega, mój bardzo dobry kolega, że na tym spadku wszedł sobie na giełdę i chciał dokupić po prostu sobie bitcoina za kwotę 5000 koron, jest to około 500 dolarów, więc nieduża kwota. I co się stało? Dokupił oczywiście tego bitcoina, ale co stało się potem? Dostał SMS-a z banku, tutaj norweskiego, bank zablokował mu kartę, tak, i musiał zadzwonić do banku i tłumaczyć się, czy czasem nie został zmuszony do tego, żeby przesłać pieniądze na giełdę, czy to była jego decyzja, po co to zrobił. Także inwigilacja idzie pełną parą. Chcą wiedzieć wszystko, co robimy. Chcą wiedzieć wszystko o każdym. Chcą wiedzieć wszystko o was. Więc naprawdę, dopóki jest czas, dopóki to na to wszystko jeszcze, nie jest tak do końca jeszcze skomputeryzowane, że tak powiem, naprawdę przemyślcie, w co warto zainwestować, żeby nie tylko trzymać pieniądze w bankach, jak robią to niektórzy, i nie tylko trzymać pieniądze w gotówce, która tak naprawdę traci cały czas wartość, czego dowodem w każdym kraju jest wysoka inflacja oraz coraz wyższe ceny wszystkich artykułów. Zastanówcie się poważnie nad tym, co zrobić. I nie jest to moja porada inwestycyjna, ale co robią niektórzy? Wchodzą sobie na giełdę, kupują sobie na przykład USDT, na przykład Bitcoina i po prostu sobie trzymają. Zabezpieczają sobie, robią sobie po prostu kolejną pozycję w swoim portfelu. Dywersyfikują ten portfel. Nie tylko pieniądze w banku, nie tylko gotówka. Niektórzy kupują złoto, niektórzy kupują kryptowaluty. Zapraszam was serdecznie, oczywiście przy okazji całej tej rozmowy, na giełdę BinX. Możecie wejść na tą giełdę, możecie zobaczyć, co na niej się dzieje, możecie użyć mojego linku, który zawsze jest dołączony w opisie i będzie tutaj też gdzieś na ekranie śmigał QR kod do mojego konta. Także zapraszam was, żeby zdywersyfikować swój portfel i żeby też zacząć po prostu mieć trochę kryptowalut, bo naprawdę nie wiadomo, co może przynieść przyszłość. I teraz co? Korzystając z tego, że weszliśmy sobie na giełdę, omówię najpierw najważniejsze nowości na giełdzie
I potem oczywiście przeglądniemy sobie, co dzieje się na rynkach, w jakiej cenie jest aktualnie, bo ten filmik powinien wyjść w niedzielę, także zobaczymy, w jakiej cenie jest BTC, w jakiej cenie jest Ethereum, w jakiej cenie jest XRP, także zobaczymy sobie wszystko po kolei. Jedną z nowości jest AI Arena, tutaj sobie klikamy New i do czego teraz doszło? Pojedynek AI na BinX, kopiuj i zyskuj. Możesz się zapisać oczywiście tutaj przez mój link, możesz wejść sobie na to i co? Są to wszystkie teraz najważniejsze AI czaty, które aktualnie rządzą całym światem. I one inwestują pieniądze na giełdzie. Także jeżeli chcesz, żeby DeepSeek na przykład zainwestował twoje pieniądze, możesz sobie tutaj kliknąć kopiuj i pokaże ci się, co ostatnio, jakie pozycje on otworzył, jakie ma zyski, jakie ma straty. Co tutaj jeszcze jest? Jest ChatGPT, jest Grok, jest Gemini, jest DeepSeek i jeszcze kilku innych. Także bardzo fajna innowacja. Można sobie wpaść, po prostu wpłacić $100, zainwestować, zobaczyć, co jest grane. A może się wam to spodoba i zaczniecie inwestować troszeczkę więcej niż powiedzmy przysłowiowe 50 czy $100. Co następne? Wchodzimy na rynki. Jesteśmy tutaj na rynkach futures i co zostało dodane ostatnio przez giełdę? Przez giełdę zostało dodane ostatnio, akcje. Jest to Google, jest to Tesla, jest to Amazon, jest to Microsoft, także na Binexie, na rynkach futures możecie handlować także akcjami. Możecie oprócz tego handlować towarami giełdowymi typu kawa, benzyna, złoto, olej, srebro. Możecie także, macie tutaj dostęp do Forexu, różnego rodzaju pary walutowe, ale my wejdziemy w to, co najbardziej mnie i was interesuje, a mianowicie rynek spot. Wchodzimy we wszystkie. I co? Bitcoin. Aktualna cena Bitcoina $102 000. Jest teraz sobota, jak się nie mylę, 8 listopada. Oczywiście Bitcoinem handlujemy teraz bez opłat na giełdzie BinX. Wchodzimy tutaj w wykres jednodniowy, oczywiście tutaj były te spadki. Aha, okolica $98 954. Wtedy takie spadki były. Zobaczymy, nie wiem jakie ruchy zostaną wykonane. Wejdziemy sobie tutaj w AI Bingo, pierwszy na świecie asystent AI w handlu krypto. I co zrobimy? Przeanalizujemy dzisiejsze zmiany kursu Bitcoina. Wchodzimy sobie tutaj i czekamy, co napisze nam AI. W ciągu ostatnich 24 godzin Bitcoin przeszedł znaczącą korektę, tracąc około 2% wartości. 2% ze 100 000, powiedzmy, jest to około 2000. Spadek poniżej kluczowego poziomu psychologicznego 102 000. W szerszym kontekście od szczytu z początku października stracił już około 20% wartości, co sugeruje głębszą korektę napędzaną zarówno czynnikami technicznymi, jak i makroekonomicznymi. No i wiadomo, dzieje się na świecie, co się dzieje, sytuacja geopolityczna, różne numery są odwalane po prostu przez rządzących największymi krajami tego świata. Dzieje się tak nie inaczej. Moim zdaniem jest to okazja właśnie do tego, żeby dokupywać to, co opłaca się trzymać długoterminowo na dołkach i potem po prostu konsekwentnie trzymać lub
sprzedać na najbliższym szczycie. Wejdziemy sobie w ETH, dokładnie ta sama sytuacja co na Bitcoinie. ETH ostatnio, mówimy 1, 2, 3, 4, 5 dni temu spadł do 3058 dolarów. W tej chwili jego cena wynosi 3387 dolarów. Zobaczymy jeszcze, co dzieje się tutaj na XRP. XRP wtedy spadło do 2 dolarów. Teraz aktualna cena 2,2 dolara. Także jest na co patrzeć, jest co oglądać na tej giełdzie. Jest oczywiście bardzo dużo innowacji. Zapraszam Was serdecznie na tą giełdę. Wejdziemy sobie jeszcze tutaj, żeby poczytać sobie najnowsze wiadomości. Na przykład jest opisana wiadomość o Shiba Inu. Jest także w obliczu niepewności dotyczących przyszłych perspektyw XRP. Wczorajsze szybkie odbicie przywróciło nadzieję wsparte przez znaczący wzrost aktywności XRP w sieci blockchain. No, więc to nowe karty walutowe zawierają ponad 500 tysięcy dolarów w prawdziwych bitcoinach, dogecoinach i Ethereum. I to dzieje się na kart Smiths. Także tyle. Od czasu wyborów Trumpa kryptowaluty przeżyły szaloną jednoroczną jazdę. Jest bardzo dużo wiadomości, bardzo dużo możemy przeczytać, bardzo dużo możemy się dowiedzieć. Wejdziemy jeszcze tutaj sobie na, przepraszam bardzo, na CoinMarketCap i co możemy dowiedzieć się z ogólnego stanu całego marketu. Kapitalizacja rynkowa spadła o około 1,5%. Indeks Altcoin Season 27/100, czyli wszyscy nie spodziewają, większość ludzi nie spodziewa się już, że nastąpi ten długo wyczekiwany Altcoin Season. Strach i chciwość 25. Oczywiście teraz bardzo dużo ludzi, co dokupiło Bitcoina, co pierwszy raz zakupiło Bitcoina w tych okolicach 120 tysięcy, 125 czy nawet 115, odczuwa teraz po prostu strach tylko i wyłącznie dlatego, że bardzo duża część z nich jest poinformowana o tym, że Bitcoin przechodzi swoje cykle, tak jak i wszystkie kryptowaluty, tak jak i wszystkie rynki giełdowe. Są to cykle, trzeba o tym troszeczkę poczytać, trzeba się nauczyć troszeczkę i wtedy będzie dużo mniej strachu, a wręcz będzie pojawiać się takie coś, że jeżeli zobaczymy, że coś spada, będzie to aktywo, które jest nam znane, czy będzie to akcja, czy będzie to, nie wiem, SM500, czy będzie to, proszę ja was, Tesla, czy będzie to na przykład Bitcoin, czy będzie to XRP, to wtedy będzie to dla tych, którzy czują strach, sygnał do sprzedaży. A dla tych, którzy tego strachu nie czują i znają się na rynkach, wiedzą, o co w tym wszystkim chodzi, będzie to sygnał do kupienia. Tutaj trackery ETF i już na Bitcoinie widzimy 6 listopada 600 milionów odpływów w funduszach ETF na Bitcoina. Teraz zobaczymy, co działo się na Ethereum. Na Ethereum powiedzmy, że będzie to około, wydaje mi się, 50 milionów 46 odpływów. Także gdzieś te pieniądze są wycofywane, gdzieś te pieniądze przejdą, wpłyną w kolejne rynki, wpłyną w kolejne krypto lub po prostu zostaną zainwestowane jeszcze w co innego i tak naprawdę o to w tym wszystkim chodzi. Jedni sprzedają, bo się boją, drudzy na dołkach dokupują i korzystają
ze wszystkich tych zawirowań na giełdzie. Co mogę wam powiedzieć? Życzę wam miłego weekendu. Mam nadzieję, że bajera dzisiaj podobała wam się. Dziękuję jeszcze raz bardzo za wszystkie subskrypcje, za wszystkie łapki w górę, za wszystkie komentarze. I co mogę powiedzieć wam wszystkim na koniec? Ciach, bajera.